Cześć! Dzisiaj na warsztat bierzemy jedno z najbardziej magicznych miast w całych Heroskach – Fortecę. Mieście, które oczarowuje nie tylko wyglądem. Oraz mamy dla Was pewną niespodziankę. Mamy dzisiaj sporo do omówienia, więc polecam zaparzyć sobie porządny kubek Waszej ulubionej kawy i udać się z nami w ten jesienny dzień do krainy magii. Powiemy sobie na początku o tle fabularnym, następnie przejdziemy do tego, jak mole książkowe radzą sobie w Heroes 3 z uwzględnieniem Hoty. Pomówimy o inspiracjach z rzeczywistości i zakończymy oczywiście na tym, jak Forteca ewoluowała w kolejnych odsłonach z serii. Magowie są z serią Might and Magic praktycznie od początku jako ci, którzy dominują w kwestii magii. Już od pierwszej części możecie wybrać klasę maga. Słaba fizycznie, nie mogąca korzystać z większości broni, ale za to posiadająca potężny arsenał zaklęć. Mag powinien inwestować w inteligencję i szybkość, chociaż warto też wrzucić co nieco punktów w wytrzymałość. Jeśli chodzi o stworzenia związane z Fortecą, to teraz na ekranie możecie zobaczyć, jak zmieniały się na przestrzeni każdej części, aż po World of Xin. Might and Magic 6 było wejściem w świat 3D i dodało wiele nowości do serii. Dostaliśmy system umiejętności, możliwych do rozwoju na poziom ekspercki oraz mistrzowski, po spełnieniu konkretnych wymagań. Możemy też wybrać klasę czarodzieja, awansującego później w maga i arcymaga. Ma on możliwości posługiwania się wszystkimi zaklęciami żywiołów oraz magią światła i ciemności. Oto stworzenia pojawiające się w 6. O 7 powiemy sobie klasycznie w segmencie o ewolucji, ponieważ wydarzenia z gry chronologicznie bardziej pasują pod ewolucję, dziejąc się po odrodzeniu Erati, a przed ostrzem Armagedonu. Pora na Heroesy, Heroesiki. Zaczniemy sobie od kronik i szykujcie się na sporo lore. Początków Fortecy możemy doszukiwać się w starym Imperium Brakadum, rządzonym przez grupę potężnych magów, trzęsących całym Antagaricz. W kampanii reprezentowane jest zarówno przez Fortecę, jak i zamek. Królestwo to żyło w dobrobycie i każdy miał się tam dobrze. O ile nie było się barbarzyńcą, bo ci nie mieli kolorowo pod opresją Brakadun. To zmieniło się za sprawą Tarnuma w kampanii Wojownicy Pustkowi. Zainspirowany historią Jarga Zdobywcy o tym, jak podbił tereny od morza do morza łącznie z Brakadun, postanowił powtórzyć ten wyczyn. W trakcie bitwy o Stilhorn, dowodzonej przez Tarnuma, doszło do podbicia tej dotąd niepodbitej twierdzy. W batalii po stronie Brakadun walczył jeszcze młody i niedoświadczony Gavin Magnus, który ostatecznie padł od szponów Behemota. Imperium z czasem upadło, a na jego miejsce pojawiła się Brakada. Naród złożony z resztek ocalałych magów, którzy udali się na południe w ośnieżone góry Antagaricz, kierowani przez wielkiego wezyra Gavina Magnusa. Jak do tego doszło? Podczas wspomnianej wcześniej walki mag doświadczył na własnej skórze, że z jakiegoś niewyjaśnionego powodu chwilę po śmierci powraca cały i zdrów. Ale o tym usłyszycie więcej w osobnym materiale poświęconym konkretnie jemu oraz Solmyrowi, jego dozgonnie wiernemu Djinnowi. Ta historia jest tak rozległa, że zasługuje na więcej czasu antenowego. Przejdźmy sobie do Heroesów 1. Ta gra nie posiada odpowiednika Fortecy, co nie oznacza, że nie przewijają się tu jednostki, które dobrze z nią kojarzymy. Gargulce zasilają szeregi czarnoksiężnika, a dżiny są neutralne. Te drugie są cholernie niebezpieczne. Statystykami zbliżone do jednostek najwyższego tieru. Lata Toto jest szybkie i w dodatku posiada 10% szans na ubicie połowy staka. 2 wprowadza miasto czarodzieja, co jest solidnym protoplastą Fortecy. Jeśli chodzi o jednostki związane z innymi frakcjami, to mamy gargulce u czarnoksiężnika oraz dżiny, powracające właściwie w tej samej formie, co w poprzedniej części. Jako ciekawostka warto wspomnieć o tym, że mamy Solmyra, ale tylko z imienia, bo portret zdecydowanie przedstawia człowieka. Pomówmy sobie więcej o tym, jak wypada miasto czarodzieja na tle innych. Mamy do czynienia z przeciętniakiem. Z pewnością ich zaletą jest dodatkowe zaklęcie w Gildii Magów per poziom, gdy wybudujemy bibliotekę. Coś, co zostanie przeniesione do kolejnej części. Posiadają też aż 3 jednostki zasięgowe, a warto pamiętać, że w 2 nie ma kar za zasięg. Powiedzmy sobie na szybko o jednostkach.
Niziołki są kruchym strzelakiem, acz solidne obrażenia okraszone błogosławieństwem potrafią narobić kłopotu przeciwnikowi. Dziki nadają się głównie jako obrona jednostek zasięgowych. Golemy, zarówno żelazne, jak i stalowe, spełniają rolę tanków znacznie lepiej, szczególnie, że są co prawda szalenie powolne, ale otrzymują połowę obrażeń od zaklęć opartych na żywiołach. Roki przydają się do blokowania wrogich jednostek zasięgowych, lecz poza tym wypadają przeciętnie. Mag, pomimo bycia strzelakiem, jest równie skuteczny w walce wręcz. Nic dziwnego, dostać bonka od takiego kostura to musi zaboleć. Dodatkowo arcymag ma 1/5 szans na pozbycie się pozytywnego zaklęcia z atakowanego oddziału. Z olbrzymami jest ciekawy przypadek. Na ogół nie opłaca się ich kupować, bo jak na jednostkę 6. poziomu wypadają przeciętnie. Może poza odpornością na zaklęcia umysłu. Dodatkowo awansowanie ich do tytana kosztuje więcej niż bezpośredni zakup ulepszonej wersji. A upgrade to jest niemały. Najlepsza jednostka zasięgowa w grze. Brak kar w walce wręcz. Szybkość na równi z czarnymi smokami. Dlaczego w takim razie miasto czarodzieja jest według nas przeciętne? Cena za tak silne jednostki jest po prostu za duża. Siedlisko magów kosztuje po 5 z każdego surowca. To samo z biblioteką. Jak dodamy do tego fakt, że Gildia Magów przy rozbudowie też potrzebuje rzadkich surowców, miasto czarodzieja staje się istnym odkurzaczem, bo wciągnie każdy zasób w mgnieniu oka. Warto też wspomnieć, że by wybudować zamek w chmurach, potrzebujemy wieży z kości słoniowej, co oznacza, że aby dorwać tytanów, musicie wydać 45 klejnotów. A nie będę nawet liczyła, ile złota potrzebujecie. Wisienką na torcie niech będzie fakt, że jak na tyle jednostek zasięgowych, czarodzieje mają najniższą szansę na umiejętność łucznictwa ex aequo z czarnoksiężnikami i nekromantami. Z frakcji na frakcję staramy się robić coraz to lepsze materiały. Jeśli podoba się Wam, co robimy, to klasycznie zapraszam do lajkowania, komentowania i subowania. A jeśli chcecie wesprzeć nasz kanał, to zapraszam również do oglądania naszych innych materiałów na temat innych gier, jak Baldur's Gate 3 czy Guild Wars. Robimy też czasem reportaże, na przykład nasz ostatni CD Action Expo, gdzie rozmawiamy z Acid Dragonem. No, a teraz lecimy do trójeczki. Forteca to magiczne miejsce. Dosłownie. To nie tylko miasto, to bastion wiedzy, świątynia zaklęć i sanktuarium umysłów. Stolica magów i czarodziejów. Śnieżny Hogwart herosów trójki. Dzięki wysoko rozbudowanej gildii magów oraz bibliotece mamy dostęp do obszernej ilości zaklęć. Sama biblioteka jest idealnym uzupełnieniem tematycznym tej frakcji. Jako że oferuje jeden dodatkowy czar dla każdego poziomu gildii magów, podobnie jak we wcześniej wspomnianej dwójce. Ta frakcja jest domem dla alchemików oraz czarodziejów. Alchemicy na start dostają księgę zaklęć oraz jeden czar, w przeciwieństwie do normalnych klas mocy. Mają też największą szansę na zdobycie umiejętności nauki. Czarodzieje wolą pogłębiać to, co już wiedzą i nie ruszać się za bardzo z miejsca, może stąd ta mała szansa na uzyskanie logistyki dla tej klasy bohatera. Czego nie mogą się nauczyć w swojej karierze zarówno alchemicy, jak i magowie, to nekromancja. Już i tak mają na swojej służbie magicznie przywiązane kreatury dzięki sile swojej potężnej magii. Z ciekawych alchemików mamy Rissę ze względu na jej umiejętność ataku i magiczną strzałę, czy Nilę ze swoim partnerstwem. No i mamy jeszcze Winstona, który swoją drogą był inspirowany Churchillem, bohatera ze specjalnością w precyzji, wprowadzonego przez Pumpkin Patcha. Fun fact, jeśli chodzi o bohaterów z klasy alchemików, to dżiny mają naukę czarów, a pozostali alchemicy mistycyzm. Z czarodziejów pierwszym i oczywistym wyborem na wstępie często jest Solmyr z jego łańcuchem piorunów lub Cyra ze swoim przyspieszeniem i dyplomacją. No i oczywiście Drakon, który jest takim odpowiednikiem żeliu. Tylko zamiast zamieniać w strzelców z łukiem, zamienia na tych magicznych czarodziejów. Bohater normalnie niedostępny do grania, ale może być włączony w customowych scenariuszach w edytorze map. Fajnym mykiem jest nauka czarów u bohaterów z fortecy, bo mogą sobie wzajemnie przekazywać zaklęcia, których może nie być w gildii magów. W tej frakcji mamy kilka bardzo użytecznych budynków i, podobnie jak w Lochu,
W Wrotach Żywiołów oraz fabryce mamy sprzedawcę artefaktów, gdzie możemy zaopatrzyć się w przydatne itemy. Bardzo fajnym budynkiem z taktycznego punktu widzenia jest wieża strażnicza, odkrywająca część terenu wokół miasta, co ułatwia decyzję, w jakie miejsce się kierować w pierwszych dniach. Innym budynkiem boostującym wiedzę, jak na uczonych magów przystało, jest ściana wiedzy. Dodaje nam dodatkowy punkt wiedzy dla każdego bohatera odwiedzającego miasto. I jak uda nam się zdobyć Graala, to możemy postawić podniebny galeon, który, prócz standardowych bonusów, odsłania nam całą mapę przygody. A żeby tego było mało, podczas ataku na miasto zwiększa wiedzę bohatera broniącego o 15 punktów wiedzy, a w trakcie obrony miasta zwiększa manę bohatera broniącego miasta o 150. Ciekawa jest również mechanika min. Fosa w tej frakcji zbudowana jest właśnie z min, a te biją najwięcej, jeśli porównamy je do odpowiedników z innych miast. Jak jesteśmy broniącymi miasto, miny, m.in. skalują się z mocą danego bohatera, magią, sorcery oraz z kulą płonącego ognia. Przy odpowiednim lurowaniu przeciwnika może on dostać od nich ogromne obrażenia. Z kolei, jeśli jest się atakującym miasto, to sprawdzi się wykorzystanie staków jedynek do ich rozbrajania. Można je również zneutralizować za pomocą eksperckiego zaklęcia rozproszenia. Jednak jedną z najważniejszych rzeczy, jaka sprawiła, że ta frakcja zyskała na sile, to mechanika lamp dżinów, wprowadzona w fanowskim dodatku Horn of the Abyss. Możemy dzięki nim rekrutować od 4 do 6 większych dżinów. Co jest dobre, to to, że nie trzeba się martwić zniknięciem lampy przed wykupieniem wszystkich dżinów, bo lampa znika dopiero kiedy wszystkie jednostki z niej zostały wykupione. Fun fact: lampa może zablokować nam dostęp do innego obiektu, a jeśli mamy 7 pełnych slotów, to nie możemy się jej pozbyć. Można je znaleźć na terenach pustynnych oraz zimowych. Jest to zdecydowanie niezły zastrzyk do naszej armii. A skoro o niej mowa, forteca, tak samo jak protoplasta z 2, ma aż 3 jednostki strzelające, zwłaszcza większe gremliny, które stanowią początkową siłę bojową we wczesnym etapie gry. Są dobrym starterem, szczególnie, że jest ich dużo i są jednostką zasięgową. Gremlin nie jest wybitny pod kątem statystyk i bardziej przypomina w pierwszej formie wkurzonego pomocnika świętego Mikołaja niż jednostkę ofensywną. Zyskuje dopiero przy ulepszeniu. Oprócz innego koloru szat, dostaje zdolność strzelania, co może nam zrobić pierwsze dni rozgrywki. Trzeba tylko pamiętać, by dobrze go zabunkrować, bo przy awansie zyskuje karę do walki w zwarciu. Jest to użyteczna jednostka, ale ma swoje problemy, jak ilość strzał. Na szczęście forteca ma wóz z amunicją jako machinę wojenną, co jest bardzo przydatne w takiej sytuacji. Niemniej jednak są to użyteczne jednostki pierwszego tieru, bo startowo może być ich dużo, co ułatwia rozgrywkę przynajmniej podczas początkowych dni. Nie ma bohatera ze specjalizacją w gremlinach. Gargulec to jednostka drugiego tieru w fortecy. Lata i jest nieożywiony, z angielskiego non-living. Tak, nieożywiony ani nieumarły, ponieważ nadal działa na niego morale oraz zaklęcia umysłu. Hota postanowiła to wyklarować, dodając informację o tym, że Gargulec jest bloodless, stąd morale pomimo nieożywienia. W kwestii statystyk jest nieźle oraz ma ciekawe właściwości jak wszelkiego rodzaju odporności. Przykładowo, nie działa na niego wyssanie życia wampira, czy trująca chmura, postarzenie, trucizna lub zabójcze spojrzenie. W dodatku ulepszona wersja, obsydianowy gargulec, ma 9 heksów prędkości, co daje większe możliwości kajtowania w walce, czy zwiększa prędkość naszych bohaterów na mapie przygody, jeśli mamy tylko tę jednostkę w armii. Specem w kamieniarstwie jest Pigdram. Zaczyna z 3 oddziałami kamiennych gargulców i zaklęciem tarczy. Jego umiejętności startowe to podstawowy mistycyzm oraz odkrywanie. Iron Man Heroesów trójki, lecz w innych barwach. Golem, a zwłaszcza żelazny, to maszyna nie do zajechania. Zwłaszcza jeśli ma się pod ręką mnóstwo większych dżinów i bohaterkę z partnerstwem jak Nila, czy bohaterów i bohaterki z innych miast, jak Tazar bądź Mepala. Pod kątem statystyk jest mocnym zawodnikiem, zwłaszcza z jego dużą odpornością na magię. Ogromnym minusem golema jest szybkość na poziomie Internet Explorera i jeśli zdecydujemy się dołączyć go do drużyny, to należy zaopatrzyć się w zaklęcie przyspieszenia albo teleportacji, o artefaktach boostujących prędkość nie wspominając. Golem i żelazny golem to jednostki nieożywione, a co za tym idzie, nie mają morale. Ma dużo wspólnego w tej kwestii z oddziałami nekropolii, za wyjątkiem tego, że na golema da się rzucić błogosławieństwo czy klątwę.
Specjalistką w tych jednostkach jest Josephine. Zaczyna z oddziałem gremlinów i 2 kamiennych golemów oraz zaklęciem przyspieszenia. Jej umiejętności startowe to podstawowy mistycyzm i talent magiczny. Mag to jednostka bardzo użyteczna dla tej frakcji, zwłaszcza ze względu na swoje pasywne umiejętności, a w szczególności obniżenie kosztu rzucanych zaklęć o 2 punkty many. Swoją drogą istnieje możliwość rzucenia zaklęcia za 1 punkt many. Kiedy mamy magię wody na eksperckim poziomie oraz magów bądź arcymagów w drużynie, to zaklęcie teleportacji jest możliwe do rzucenia za 1 punkt many. Zachował brak kar w walce wręcz, jak i zarówno w wersji bazowej, jak i ulepszonej. Nie ma problemu, by strzelać bez kar przez mury zamku. Efekt pasywki magów i arcymagów jest trwały na całą walkę, nawet jeśli oddział zostanie pokonany. Droga do wielbicieli szat niestety jest dosyć droga, ale warta przebycia. Specjalistą od Gandalfów w tej frakcji jest Theodorus. Zaczyna z 1 oddziałem gremlinów, kamiennych gargulców i kamiennych golemów oraz zaklęciem tarczy. Jego startowe umiejętności to podstawowa mądrość oraz balistyka. Dżin oraz Wielki Dżin to crème de la crème swojego poziomu. Rekrutowane z planu magii powietrza. Już podstawowa wersja jest mocna, a wraz z awansem zyskuje fantastyczną umiejętność, gdzie raz na turę może rzucić losowy, bufujący czar na sojuszniczą jednostkę. Pięknie się to uzupełnia z wcześniej wspomnianymi golemami. W pierwszym slocie dajemy blaszaki, na pozostałe umieszczamy podzielone wielkie dżiny, które robią festiwal boostowania swoich przyjaciół z armii. No i szybkość. Awansowany dżin zyskuje aż 4 heksy prędkości więcej od swojej podstawowej wersji. I, co najważniejsze, nieistotna jest ilość wielkich dżinów rzucających zaklęcie, bo czy ich jest 100, czy tylko 1, skuteczność zaklęcia będzie taka sama. Może rzucać zaklęcia 3 razy na walkę. Każdy czar jest rzucany z poziomu zaawansowanego określonej szkoły z mocą 6. Co należy zapamiętać, dżiny nie rzucają zaklęcia, na które dana jednostka ma odporność. Jak na przykład zielony smok, którego czary 1-3 się nie imają. Dżin rzuca wtedy coś z kategorii 4-5. Nie rzuci także czegoś, co nie będzie miało efektu, jak przykładowo zaklęcie pogromca, jeśli nie ma na sali obecnej jednostki 7 poziomu. I klasycznie nienawidzą się z ifrytami, mając do nich bonus do obrażeń. Jest to w sumie coś unikatowego, bo zazwyczaj mamy do czynienia z nienawiścią na równym poziomie. W tym przypadku ifryt jest jednostką 6, a dżin 5 poziomu. Bohaterów ze specką w tych jednostkach jest 2, Tain oraz Iona. Zaczynają z tym samym składem armii pod kątem poziomu jednostek. 1 oddziałem gremlinów, kamiennych gargulców oraz kamiennych golemów. Tain zaczyna z zaklęciem magicznej strzały oraz zaawansowaną nauką czarów, a Iona z podstawową nauką czarów i inteligencją. O Nadze krótko. Mocna jednostka 6 tieru. Bije mocno i stabilnie, a przez liczbę swoich multiataków zadaje zawsze stałą liczbę obrażeń. Nie certoli się w tańcu. No i nie ma kontrataku od przeciwnika. Królewska Naga dostaje aż 50% boost do obrażeń oraz 2 heksy szybkości. Bohaterem od Nag jest Fafner. Zaczyna z 1 oddziałem gremlinów, kamiennych gargulców oraz kamiennych golemów i zaklęciem przyspieszenia. Jego startowy zestaw umiejętności to podstawowa nauka czarów oraz interferencja. Jeśli chodzi o tę jednostkę 7 poziomu, to tak naprawdę, jak w przypadku gremlina, mówimy tylko o ulepszeniu, bo gigant ma zarówno niską prędkość, jak i HP. Pozytywnym aspektem jest możliwość zdobycia go jak anioły z banków jednostek. W tym przypadku zdobędziemy giganta z Experimental Shopa. Jego ulepszenie, Tytan, to jedna z najlepszych jednostek poziomu 7 w całych Herosach. Fantastyczne statystyki, bycie jedyną jednostką zasięgową poziomu 7 i z brakiem kar w walce wręcz. Nie mają się go czary umysłu, a i z przyjemnością dociśnie 150% obrażeń znienawidzonemu przez niego czarnemu smokowi. Te aspekty czynią z tej jednostki poważne zagrożenie w oczach przeciwnika. Przyznam, robi to piorunujące wrażenie. Nie ma bohatera ze specjalizacją w tytanach. Dzisiaj omawiana frakcja może być kojarzona z racjonalnością, tajemną wiedzą, jak i konstruktami. To nie są dzikie czy organiczne istoty, lecz wytworzone przez maga ożywione machiny. Forteca to nie tylko siedziba magów, ale też przestrzeń, w której umysł panuje nad materią. Gremliny nie mają podłoża w mitologii, a
w lotnictwie. Żołnierze brytyjskich sił lotniczych lubili zrzucać winę za usterki na te małe, złośliwe stworki, jeszcze za czasów I wojny światowej. Fun fact. Wspominał o nich Andrzej Sapkowski w rękopisie znalezionym w Smoczej Jaskini. Pisał o tym, że wbrew wizerunkowi wykreowanemu przez hollywoodzkie filmy, Gremlin wcale nie jest potworkiem o wielkich uszach, lubiącym kreskówki Disneya, a stworem zdemaskowanym w roku 1940 w Castle Bromwich. Gargulec wywodzi się z gotyckiej architektury i pełni funkcję rzeźbionej rynny dachowej. Poza praktyczną funkcją miały też odstraszać złe duchy i przypisywano im w średniowieczu moc ochronną. Następnym razem, jak wybierzecie się na europejskie wakacje, to rozejrzyjcie się za nimi. Golem to istota stworzona z gliny lub kamienia, ożywiona magiczną formułą. Symbolizuje moc stworzenia i niebezpieczeństwo utraty kontroli nad własnym dziełem. W późniejszych reinterpretacjach bardziej symbolizuje alchemiczny konstrukt. Koncept maga jest stary jak sam Magnus. Możemy o nim usłyszeć w Babilonie, ale też w Grecji jako magoi, a w średniowieczu często wiązano maga z alchemią. Jego cechy to posiadanie tajemnej wiedzy, moc słowa, rytuału oraz władza nad siłami przyrody. Arcymag to najwyższy wtajemniczony od greckiego archi, oznaczającego wyższy stopień lub nadzwyczajny. Dżina, podobnie jak to było z Ifrytem z Inferno, znajdziecie w tradycji islamu. W Koranie występują jako byty obdarzone wolną wolą, zdolne do dobra lub zła. Mogą też zawierać kontrakty z ludźmi, z czym mamy nawet do czynienia w heroskach. Naga pochodzi z mitologii indyjskiej i buddyjskiej. Istota o ciele węża i ludzkiej głowie, często związana z wodą. W hinduizmie strzegą skarbów, świątyni czy ukrytej wiedzy. Wygląd z gry zawdzięczamy reinterpretacji w zachodnim fantasy. Gigant oraz Tytan wywodzą się z mitologii greckiej. Tytani byli dziećmi Gai i Uranosa i zostali obaleni przez bogów olimpijskich. W teogonii Hezjoda oraz mitach o gigantomachii, czyli wojnie gigantów, ukazani są jako potężni, lecz niepokorni. Giganci natomiast byli ziemskimi istotami, uosabiającymi brutalną siłę. W kulturze nordyckiej ich odpowiednikami są Jotunowie. Jak widzicie, po relatywnie krótkiej frakcji w pigułce na temat Cytadeli, teraz mamy konkretną pigułę, a to jeszcze nie koniec. Forteca pełni kluczową rolę w Might and Magic 7. Brakada pozornie wydaje się krainą w miarę prostą. Ot, pustynia z klifami i wieżami magów. Ale jak przedrzecie się przez mrowie golemów czy gryfów, to traficie na pewien odosobniony portal. Jeśli spełnicie odpowiednie warunki, to możecie przenieść się za jego pomocą do Celest, siedziby Gavina Magnusa oraz innych postaci o dobrym usposobieniu. Jeśli obierzecie ścieżkę dobra, to właśnie z nim będziecie mieli często do czynienia. Nie będę się bardziej na ten temat rozgadywać. Więcej możecie usłyszeć w materiale poświęconym konkretnie tej grze, a o tym, jak mogła wyglądać alternatywna historia z zakończeniem, które pierwotnie było kanoniczne, usłyszycie w zapowiedzianym wcześniej filmie poświęconym Gavinowi i Solmerowi. Od strony czysto gameplayowej możemy ponownie zagrać klasą maga. Tym razem, poza awansem do arcymaga, jeśli gramy po stronie Celest, może alternatywnie zostać liszem, jeśli wolimy dołączyć do czeluści. Arcymag może osiągnąć, dodane w tej części, arcymistrzostwo w szkołach magii związanej z żywiołami oraz światłem, jak i identyfikacją przedmiotów i potworów. Jedyną różnicą w liszu jest możliwość zostania arcymistrzem w magii ciemności. Sama możliwość nauki magii światła i ciemności jest ograniczona tym, po jakiej stronie konfliktu się opowiemy. W tej części możecie spotkać następujące jednostki. Ze względu na powiązanie ras z klasami w 8 nie uświadczymy klasy maga. Jego rolę spełnia nekromanta. W grze nie ma funkcjonującej frakcji, którą moglibyśmy utożsamić z fortecą. To też zrozumiałe, że w Olden Era również nie zdecydowali się na powrót do miłośników magii i golemów. Kto wie, może w przyszłości pojawią się DLC. Czas pokaże. Jeśli chodzi o stworzenia, to sytuacja ma się następująco. Mag wraca w Might and Magic 9, jako grywalna klasa mogąca osiągnąć arcymistrzostwo w magii żywiołów oraz światła. Chyba że zdecydujemy się zostać liszem, to zamiast niej mamy do dyspozycji arcymistrzostwo magii ciemności. Obie klasy są też najlepsze, jeśli chodzi o uczenie się i medytację. Heroes 4 zachowuje fortecę jako akademia. Niziołki wracają do frakcji po przerwie w trójce. Poza tym mamy golemy, magów, nagi, dżiny, tytanów.
oraz zmiany w postaci krasnoludów na pierwszym poziomie oraz smocze golemy na poziomie 4. Gargulec został jednostką neutralną. Rozliczenie przetrwało mnóstwo bohaterów fortecy, dlatego pozwólcie, że zamiast opisywać, co się z nimi dzieje na Axiot, to zaprezentujemy ich na ekranie. 5. część kontynuuje nazywanie frakcji Akademią. W sumie to chyba lepsze niż Tower tłumaczone na fortecę. Jeśli chodzi o jednostki, to mamy Gremlina, który porzucił kulę na rzecz broni palnej. Gargulec dostał spory redesign, tłucze teraz przeciwników tabletami. Golem dalej niezmiennie służy swoim panom z wież. Mag przypomina teraz bardziej sułtana, co w sumie dosyć dobrze wpisywałoby się też w poprzednie części, biorąc pod uwagę to, że Gavin był wezyrem. Dżin również pozostaje na usługach Akademii. Gigant powraca w postaci Kolosa, który nie jest jednostką zasięgową, za to jego awans w postaci Tytana już jak najbardziej gromko miota pociskami. Mamy też nowość, Rakshasa, czyli duży kot z mieczami. Co ciekawe, w pierwotnych konceptach do 5 możecie zauważyć, że był planowany powrót Nagi. Była już na dosyć zaawansowanym etapie, bo w plikach gry znajduje się model z gotowym szkieletem i animacją. Akademia wraca w 7, posiadając w większości jednostki znane z 5. Najniżej w hierarchii znajdziecie Kabira, nową jednostkę strzelającą przypominającą kobolda z Dungeons & Dragons. Następnie znany już dobrze Gargulec, Golem w zupełnie nowej odsłonie, Mag, a może raczej uczeń, Dżin oraz Dżin Medium, nie ma niestety Dżina High, Rakshasa utrzymał się po 5, najwyżej mamy Tytana zamiennie z mistycznym orłem. I tak oto prezentuje się forteca, miejsce pełne magii i potężnych konstruktów. Frakcja, która jest głęboko osadzona w Might and Magic, jak i samych Heroeskach. Następnym razem przyjrzymy się przedostatniej frakcji w oryginalnych Heroesach, kompletnemu przeciwieństwu fortecy, czyli pora zawyć i odwiedzić twierdzę. A jeśli twierdzicie, że chcecie więcej, zapraszam Was do poprzedniego materiału poświęconego często niedocenianej Cytadeli. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia!